Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siema, to gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, już jesteśmy po Boomfire'ze, ale o tym będzie oddzielny odcinek, shorty. Pracuję nad tym, żeby to szybko było wypuszczone. Dzisiaj będziemy mieli temat związany z nowym dowódcą. Tutaj tylko rozszerzymy. Są te. Aha, czyli widzicie, że nawet mi nie posegregowało. Miałem te wszystkie posegregowane rzeczy, a tu mi nagle nie ten. Będziemy musieli chyba na nowo gwiazdki podawać. Że wszystko cofnęło do tego. A nie, bo to siła miała być, przepraszam. Tak, i będzie ok. Będziemy dzisiaj o Queen Shin-hanie rozmawiać i będzie to dowódca, który moim zdaniem jest jeden z mocniejszych dowódców w tym momencie. Jest w mecie, tak samo jak Baekhyun, to tak samo Queen Shin wszedł po prostu w to. Z dużym przytupem. Zresztą dzisiaj będziecie mieli taki krótki, jakby tak powiedzieć, albo może dłuższy filmik z Arki Osirysa, gdzie będę nim walczył. Będę grał z Queen Shin plus z Liangiem. To będzie taki mój meta jakby marsz. Kiedy zrobię 6. marsz łuków, no to będziemy myśleć, czy zrobimy na przykład pana Zedelianga z Hermanem po prostu zostawimy, a Queena zrobimy z YSG, bo jest taka opcja, są bardzo też fajną parą. Więc na pewno to są dwie takie możliwości, gdzie można grać na dwa marsze łuczników. Queen Shina sobie przeanalizujemy, już go analizowaliśmy, że będzie umiejętności, ale tutaj sobie też o tym zobaczymy. Też będziemy mieli raporty z tych walk, jeżeli chodzi o Arkę, ale też zrobimy sobie na koniec kanion, też zrobimy zaginiony kanion. Ten film będzie taki, wiecie, połatany w paru miejscach, bo też tutaj będę grał Arkę, wytnę wam takie najważniejsze jakby tam walki, raporty z niego, wytnę wam też, jeżeli chodzi o kanion, tak żeby zobaczyć, jak on jest dobry. Ja już wiem, że on jest niezły. Na Boomfire'ze paru osobom pokazywałem, jak to śmiga, więc ten dowódca jest naprawdę kozak według mnie. I można go właśnie fajnie sparować z YSG, więc nie musicie spendować główki w Ashura, gdzie ja też myślałem, że pójdę na przykład Queen i Zedeliang i potem drugi mój marsz będzie na przykład Ashur Banipal z Hermanem. Jest też taka opcja. Dalej o tym myślę, ale mi się zdaje, że ze względu na złote główki bardziej odpowiednim będzie ciśnienie sobie, jak będę już 2 marsze łuków z Zedelianga z Hermanem, a Queena po prostu z YSG. Będzie mniejsza troszeczkę przeżywalność, ale oni będą mocno bić. Zresztą widzieliście może pewne raporty już z tych walk, więc na pewno moim zdaniem to będzie fajna opcja, żebyście mogli sobie tutaj to przeanalizować. To będzie taki wstęp. Teraz, jakby tak powiedzieć, przejdziemy do Arki. Po Arce wam opowiem troszeczkę na temat te dowódcy, przejrzymy te raporty. Zrobimy kanion, zrobimy zaginiony kanion, a potem pogadam właśnie o tym jeszcze raz sparowaniu. No i też pogadamy może o Gearze, bo ja ogólnie Gear tutaj troszeczkę inaczej będę szedł w Queena na tą chwilę, ale jak będę robił drugi marsz łuczników, zastanowię się, czy nie zrobię tego, co mi podesłał 2-3 dni temu Bile GT, zanim wyszedł jego filmik, bo wiem, że wypuścił właśnie a propos, jak to fajnie parować i z czym co się je i zachęcam, bo to jest naprawdę mądry gościu. Bile GT mi mniej więcej powiedział dlaczego, co i jak i stwierdziłem, że to nie jest głupi pomysł. Tym bardziej, że jestem na etapie drugiego marszu łuków. Tutaj na pewno jedna jest rzecz, że będziecie mieli to wszystko tak, wiecie, po kolei porozcinane na odcinku, więc mi się zdaje, że na tą chwilę tyle. Przejdziemy do Arki, którą też będziecie mieli nagrywaną i ja tam po prostu tą Arkę zrobię tak jakby, wytnę mój głos, wrzucę jakąś muzykę i tam po prostu będziecie mogli tylko widzieć te wszystkie raporty, coś tam może tam przyspieszę, tak jak ostatnio na filmie z eventu tych map. No i chyba tak to zrobimy, a potem normalnie dogram odcinek właśnie na temat tych kanionów, więc tutaj macie wszystko na tą chwilę wyjaśnione, a potem przechodzimy do Arki. A to jest Nevskie, to Nevskie łatwo można ten wystrzelić. Lepotek. Tak, no bo tak mieliśmy, tak, no. Formujemy, nie?
Nie no, jest włączony. Ale chodzi ci o Miejkę. Tak, no to tak. Neski Justynian. Stare tematy. O, ich sfarmuje tego Lukasa. Gdyby tam był, to byśmy mogli to od razu przejąć. To się... On puścił Scypio Mertel, nie? Ale nie wiem, czy jest na Discordzie. No. Centralnie, gdybyśmy tam byli, to byśmy to przejęli, nie? Gdybyśmy tam to zraszowali, rzeczywiście z Lukasem. O, a patrz, mamy ich tutaj na przodzie. Najbali wam? Czekaj, no teraz. Daję! Za ile TP? Idź Apache już jednym marszem do góry, przejmij to. Ja go tutaj dojadę do końca. Tak. Czuć go na kanionie. Dobra, chodź, obijemy. No dobra, ale chodź, obijemy marsze. Obijemy swoje marsze, żeby wróciły nam do zamku. Ja sobie już tutaj Ragnara przygotuję na potem. No. Dawaj, bijemy. No ich tu jest więcej po tej stronie, nie? No ciężko, no bo oni mają trupy, nie? A to jest inna sprawa. Nie pójdę. Walczymy tutaj. Jak jest tu więcej teraz, wiesz o tym? Walczymy? Aha. O, Artura mi ściskają mocno.
Mi się zdawało, że ich jest tutaj więcej, nie? No, BQ mi wytrzymał najdłużej, nie? Na jednym tym, nie? Masz tego agenta, masz Benu, agent Benu i jeszcze jeden tu był tak. Musimy go ścisnąć tutaj, bo... Muszę wybić ich ten marsze, bo to... Dużo tu wsadzili jednak do tego, myślałem, że mniej tu wsadzą. A już z czwórkami lecę. Nie wiem. Się mało ludzi też przyszło. No, nie mamy czego, co tak? Czy nie mamy? O. Jednej nie mamy ostatecznie. No, tam prawą stronę mocno cisną. Nie wiem. A Webrak coś pisze, że gramy... Na ilu gramy? Nie no, mamy 23/20. Mamy 3... Tak, oni całą prawą stronę zajebali.
Ale chociaż mam trochę raportu do tego, do tego naszego dowódcy nowego, więc chociaż tyle. Ja byłem pewny, że Niemcy odpowie na pewno od razu na pytanie co do Draluka, bo z nim o tym rozmawiałem kiedyś na Discordzie, gadaliśmy, co najlepiej zaspendować na materiały i o tym gadaliśmy, więc przypuszczałem, że on zaraz podniesie rękę, nie? Za 2 dni albo 1,5 dnia? A naszego przejęli? No, a nasz też przejęli. Gębyk. Ciekawe, czy jest sens puśnięcia tego Zenitu, jak będzie w 4. dniu tak kijowo z tymi siłą. W sensie, że tak mało punktów, bo na razie tam słabo jest z tego, co widzę. Jak zrobił 6, no ale jak zrobił 6 marsz, no wiem, z jednej strony niepotrzebny, tak, rację masz. Ale z drugiej strony jakby było Kuki, nie 10 milionów do wywalenia. Nie robić. No dobra. Czy nie no, ja leadershipa na pewno będę szedł, nie? On miał migrować teraz jakoś. Teraz jakoś miał migrować, bo zbijałem mu siłę przecież ostatnio. No tak, no bo miał siedzieć w czerwiec, lipiec miał migrować, tak ustalaliśmy, nie? Takie były ustalenia. No. Nie no, zbijałem mu ostatnio siłę i miał migrować. Tyle wiem. A Sypio ten, no? Nie? Który? No mi też, Ja też chciałem, już nie tepnę, bo odbili. Mocny jest ten dowódca, bo nie też długo trzyma. Siemano widzowie, Rise of Kingdoms, z tej strony Optimus. Słuchajcie, tutaj wam ostatnio przygotowałem filmik dotyczący właśnie Queena. Tam mieliście już start, teraz przejdziemy sobie ogólnie do tematyki, ogólnie omówienia tego dowódcy. Tam mieliście o tym, że będziemy rozmawiać o arce, że będziemy rozmawiać o kanionach. Tutaj, że tak powiem, ze względu na czas mi się niektóre rzeczy poobsuwały, ale na pewno tutaj parę rzeczy wam na pewno wyjaśnię. A więc tak, sam Queen, jeżeli o Queen Sheena, no jest to OP dowódca, trzeba powiedzieć offen, że to jest bardzo mocny dowódca.
Jest to bardzo dobry dowódca, który się paruje na ten moment z 2 bardzo fajnymi marszami. Ja tam jakiś czas temu myślałem o 3, ale z Ashurbanipalem mam nie do końca taką pewność, czy to będzie dobrze hulało. Na pewno jest to dowódca, który brany pod uwagę pod YSG lub też z Lianga, zresztą widzieliście pewnie już walki z Queen z Liangiem, robi naprawdę OP robotę. Ja tutaj będąc podczas KVK w kanionie, kanion mam już jest zamknięty, chciałem wam pokazać parę walk z kaniona, ale się po prostu nie wyrobiłem. Zająłem 68 miejsce, ale jak zobaczycie sobie, ogólnie większość topki zaczęła robić Queena. Jak tylko zobaczyli, że Queen oddaje na kanionie, ja pamiętam, byłem jednym z pierwszych osób, które to zrobiła. Zresztą nawet przed Boomfire'em, 2 dni przed Boomfire'em to ogarnąłem. I powiem wam, że zaczynają kłaść dużo mocniejszy gracze od ciebie. Queen robi bardzo dużą różnicę, jest bardzo mocnym dowódcą i nie będę mówił, że nie, bo potrafi goś wytrzymać, nie? Potrafi utrzymać się bardzo długo. Więc jeżeli ktoś z was planuje dalej zrobić Queena, to jest naprawdę dobra inwestycja. Queen na arce, którą pewnie widzieliście filmik przed tym, tutaj wam teraz opowiadam. Na pewno widzieliście, jak sobie radził w Openie. Tam akurat była arka troszeczkę taka pomielona z tego względu, że przegrywaliśmy arkę z dużo mocniejszym, jakby tak KD przygotowanym, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o siłę. Nas było też mniej. No ogólnie my byśmy po KVK czekaliśmy na trupy, na martwe trupy, a oni po prostu byli na świeżo, więc no wygrali bardzo słusznie, bo ładnie zagrali KVK, Arka Ozyrysa, lecz no nasze, jakby tak powiedzieć, nasze jakby tak te marsze też były takie moim zdaniem słabsze, jeżeli chodzi na dłuższą metę, ale mogliśmy zobaczyć tam Queena, że robi naprawdę fajne cyferki, że potrafi mocno uderzyć. Ja go testowałem ostatnio na KVK pewnego polskiego królestwa, nie będę tu może mówił, gdzie tam pomagałem, ale kto wie, gdzie byłem, tam byłem, przez krótką chwilę, ale byłem i naprawdę ten Queen robił fajną robotę w Openie. Nawet na takim słabszym girze, ze słabszą technologią, bo nie mogę powiedzieć, że tam była jakaś metatechnologia, gość robił mi po 700-800% i nawet te raporty wrzucałem wtedy tam niektórym graczom z Polski. Nie mam akurat tego raportu tutaj, bo ja to wrzuciłem a tam, gdzie grałem, to nie jest jakby przypisane do mojego czatu z ziomków Optimusa, ale robił naprawdę dużą robotę. Zresztą na ziomkach u mnie na czacie bardzo dużo ludzi wysyła raporty, omawiamy niektóre rzeczy. Jest naprawdę, widać, że ten gość jest dobry. Jedną rzeczą, którą przy Queenie wiem, bo rozmawiałem przed Boomfire'em, rozmawiałem z Bile GT, a propos właśnie Queena. Bile zrobił tutaj coś tego typu, że on bardziej poleca przy girze, czy to gramy na 5 dragonów, czy gramy tam na 2-2-2 z leadershipem połączony ze Soka też główką i bronią. I on tutaj bardziej próbował tak zrobić, żeby Ringa zesparować albo z, pokażę wam z czym, bo ponoć to lepiej oddaje w raportach. Ja już tego nie sprawdzałem. Czyli tu są te ringi, tak. Tutaj, że na przykład sparować sobie róg z wisiorem, tutaj ten po 5% obrażeń od umiejętności, lub też z ringiem, żeby to przetestować, które będzie lepsze, że ten wisior bardziej pasuje pod Queena z Liangi lub też z YG. Na pewno z YG będą robić muckę, bo zestawienie Queena z YG jest moim zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem. W tym momencie musicie bardzo dużo główek wysadzać, bo ja miałem w głowie już tak, o kurde, dobra, z Liangiem robi muckę Queen, a co wtedy z Hermanem? No do Hermana maksymalnie w tym momencie najlepiej jest dać Ashurbanipala jako pierwszego. No i taki miałem plan, żeby zrobić Ashurbana z Hermanem, lecz na razie go troszeczkę przystopowałem z tego właśnie względu, że ja ten 6. marsz, jak będę tworzył ten gear, może właśnie zrobię z tym neckiem, który widzicie pod skill damage i do tego wrzucę na przykład Ringa albo Horna, zastanowię się jeszcze nad tym. No i będzie on latał z YSG. YSG oczywiście obowiązkowo musi być z muzeum podbity. On tu robi naprawdę duże obrażenia. 1705 targetów, tam jest nawet chyba więcej, bo tam jeszcze jest z muzeum, jak to premia do obrażeń 50%. Ogólnie Queen z YSG to jest dowódca, który będzie bardzo mocno bił, ale defensywnie nie będzie tak mocno jak z Liangiem, to na pewno. Ale prawdopodobnie zrobią lepsze kapeki niż Queen z Zugę. No to są takie wiecie, pary bardzo mocne. Zresztą będę dla was tworzył metę nową.
a propos Openfieldu, więc na pewno tam dużo sobie porozmawiamy. Będzie ona coś podobna do niektórych innych youtuberów, którzy ostatnio powrzucali, bo w sumie zaczyna się to coraz bardziej powielać. Nie zaskakuje niczym tam wielkim w ostatnim czasie. Ale naprawdę wypuściła po BQ kolejnego mocnego dowódcę. W tym momencie mamy dwóch bardzo mocnych dowódców. Co tu oszukiwać, panie i panowie. Teraz zadajecie mi też dużo pytań z tego, jak czytam nieraz, co robić, czy Queen jest OP, czy dać go OP, czy go dawać, bo jest OP. Ja wam powiedziałem open, nawet na Boomfire, że jeżeli ktoś gra łukami i chce go zrobić naprawdę mocno i macie główki, macie tam eventy, no to on w tym momencie jest najmocniejszym marszą łuczników. Taka jest prawda. Queen z Liangiem, ale był też Queen z YSG. YSG wraca do łask po raz drugi chyba. Dalej jest to grywalny. W sumie YSG jest dalej, tak jak Attila, dalej grywalnym dowódcą w KVK. Zresztą było bardzo ciekawe pytanie na Boomfire'ze, ale o tym będziecie mieli oddzielny odcinek na temat Boomfire'a. Snow wam już coś tam nagrał i wspomniał o tym. Ja porobiłem shorty, bo bardziej mi zależało w tym momencie na shortach ze względu na content creatorów event, który prosili, żeby zrobić i też im wszystko wysyłałem wcześniej. Więc dlatego mieliście w ostatnim czasie 3 shorty ode mnie. Jeżeli chodzi o samego BQ, przepraszam, BQ Queen Shina, ja tutaj bezpośrednio w talenty testowałem coś tego typu, takie rozstawienie. Testowałem sobie takie rozstawienie na kanionie i testowałem sobie też to tutaj. Ogólnie tutaj wiadomo, no chciałem zobaczyć, jak to będzie procentowało z tym rage'em, jak to będzie zgrywać. Tu akurat sobie dorzuciłem 1,5% do ataku, bo faktem ten dowódca chyba bardziej jest taki pod atak, tak mi się zdaje, że bardziej pod skill atak niż, tak bierzecie, na przykład tutaj macie te inskrypcje, to bardziej ten atak łuczników niż ten PZ-a. Ale to jest tylko takie moje odczucie, zresztą tak jak rozmawiałem tam chyba z Emotką, czy tam z Lukasem, Lukas pisał to chyba on tak bardziej do tego ataku się fajnie zbliża. No i dzisiaj zobaczymy, jak on sobie będzie radził tam z ringiem, czy też z hordem, jak zrobię tego neka, bo na pewno mi się wydaje, że zrobię tego neka, jak będę tworzył ten 6. gear, jest pomalutko do przodu, przez cały czas do tego dążę. Jeżeli chodzi o sam Kanion, bo raporty będziecie mieli tam troszeczkę z arki, bo Openfielda mi się zdaje, że kolejne raporty to robię z kolejnej arki, ale widzieliście raporty pewnie innych graczy, zresztą nawet zobaczymy sobie, czy ktoś teraz nie wrzucał na ziomkach, bo wiem, że tam coś rzucali, bo są w trakcie KVK niektóre królestwa, wiem, że chyba nawet Oli coś rzucał, a jak nie, to zobaczymy sobie jeszcze na Pringlesach, bo Pringlesach też nieraz tutaj mamy rzucane niezłe raporty. O, macie Easy'ego, Queen z YSG, bardzo ładny raport. Tu macie kolejny raport Easy'ego z YSG. Tu macie kolejny raporcik z YSG. Tutaj mamy już... A, to jest chyba ten, co... Ten chyba, co ja robiłem nawet, tak mi się zdaje, w czwartek. Możliwe, że to były te, które ja robiłem, lub też kto inny, ale ja podobne takie raporty miałem. Ten akurat jest bardzo podobny do tego, co ja robiłem. Ten też był niezły. Tam przy jednym miałem gdzieś 1000. No. Tutaj akurat on lata z YSG. Ja go chyba z Liangiem? Nie, z Lianga wsadzałem do Hermana. No, jak tutaj chłopaki mówią, że to Kosmos robi dowódca. No jest bardzo mocny, nie? Więc raportowo widzicie, że ten dowódca robi mega różnicę i mega muckę, prawda? Przerzucimy z tego jeszcze kanion. Stwierdziłem, że zostawię wam tutaj parę rzeczy jeszcze na kanionie. Zobaczymy sobie, jak to na kanionie to będzie radzić, żebyście też widzieli. Był taki czas, że tutaj z Hate Me bardzo mocno walczyłem, a propos kaniona i go kładłem. Teraz widzę, że coś poprawił, więc zobaczymy, czy to coś tu się zmieni, ale mam nadzieję, że tu będziemy mogli coś... A, zobacz, zostawimy tak. Mam nadzieję, że coś tu będziemy mogli tak fajnie wam pokazać. Zobaczyć przede wszystkim, jak sobie Queen daje radę, bo jest to bardzo mocny dowódca. To jest w sumie tylko tak naprawdę Hate Me w tym momencie jest takim na kanionie bardzo poważnym konkurentem, tym bardziej ja nie rozwijam moich 5 girów, tylko idę w 6. gear. Więc to też tutaj w tej kanion aż tak nie będzie ważny moim zdaniem. No, widzę, że BQ z Konstantynem, żeby się bardziej leczyć i trzymać w openie mocniej. Tam widzę, jaka jest zmiana. No i BQ bardziej mocniej dostaje. Ragnar z Huo, z Nevskim też widzę, że już robią pomału papa.
A tutaj zostaje nam, czy uda nam się zbić te 3 marsze do końca i zostać na samego Zugę z Hermanem. No, Artur z Filipem tu bardzo dużą robotę robią. Chyba będzie to win, bo Queen, widzicie, z Liangiem się dość długo trzyma. Tym bardziej, że jest tu dalej ten Filip. No, Artur, Filip potrafi. Jak dobrze Filip zaprezentuje, to potrafi to. Ale tu jest, widzicie, trzeba brakować moim zdaniem. Tu akurat bardzo fajnie staki wchodzą, bo Herman, widzicie, że ten Herman robi robotę moim zdaniem. Hate Me. To sobie przetestujemy jeszcze raz. Teraz może być tak, że przegramy, bo jest taka możliwość na tym. Nie będę zmieniał tego, lecimy dalej. Tutaj by bardziej poszedł, widzę, że Hate poszedłby w przeżywalność, że ma bardzo mocne konto, więc to pokazuje na skalę na samej kanionie, jak taki Queen potrafi zrobić różnicę. W Los Canyon było bardzo podobnie, więc no, pierwsze żółte już u mnie są najpierw, niż tutaj o, BQ bardziej obrywa, nie? BQ, to co tu BQ zaczyna obrywać, to jest z Liu, jest ogień. Musiałbym zmienić to tutaj na Konstantyna, a Liu przerzucić do Ragnara, bo tak też się gra. No i to jest chyba podobna sytuacja będzie, jeżeli to tak dłużej przetrwamy. On dłużej ma jeszcze Huo, więc tutaj może być tak nie do końca. Chociaż jest szansa, żeby to jeszcze utrzymać. Zagramy tutaj, no tutaj Artur walczy sam na Huo. No i tutaj, to widzicie, to jest RNG. Teraz pytanie, czy Huo z Filipem da sobie radę z Liangiem z Hermanem. Może być na styk, może sobie dać, no ale tu mamy te 12 staków, to też robi robotę, nie? Ale z drugiej strony mamy Artura, no ale Artur nie ma takiej przewalności, co z tego, że tu jest delta, no tu w tym momencie przegramy, ale to minimalnie przegrywamy to. Takie, chyba że znowu zapracuje, nie zapracuje, ale to minimalnie przegraliśmy. No, to jest minimalna przegrana, nie? No tu już wszystko należy, wiesz, jak tutaj, wiecie, jak sobie da radę dany zestaw. I teraz sprawdzimy, przetestujemy coś, bo w sumie o to jest, żeby testować. A tutaj sobie damy z Liu. Pójdziemy bardziej pod skill damage. Zobaczymy, jak to sobie zaprocentuje w tym momencie. Aj, nie zmieniłem. Aj. Pamiętajcie, że Hate Me ma pincera, nie? Ja tutaj nie zmieniłem, bo miałem dać taczki, nie dałem taczek. To jeszcze raz spróbujemy z taczkami potem. Bo w tym momencie daje większą przeżywalność koledze BQ, ale Ragnar może bardziej obrywać. Huo oczywiście obrywa, tak jak powinien obrywać. O, Ragnar też pomalutku się coraz mniej rozkręca. Tutaj widzę, że mamy więcej w openie. Tutaj nie zjechałem tego Trajana z Mulan bardzo szybko, myślałem, że to zejdzie. BQ powinien tu schodzić razem z tym, będzie 2 na 2. I znowu bardzo podobna sytuacja jak ostatnio, ale tutaj Artur się dłużej trzyma znowu, nie? Artur się będzie dłużej trzymał, więc jest tutaj szansa, że to ugramy. Ale tu jest na styk z bardzo mocnym kątem. Od razu wam mówię, to jest bardzo mocne. Hate ma bardzo dobre konto, nie? A może jednak przegramy. Chociaż te staki robią swoje, nie? Znowu na styk? O, teraz ja wygrałem na styk, nie? Widzicie, to jest strasznie RNG, nie? Ale to pokazuje, jak dowódca potrafi tutaj zrobić różnicę. Tylko teraz zrobimy tak, żeby były te taczki. Bo może to też będzie miało znaczenie. To na pewno ma znaczenie. Mnie tutaj zaraz by ścisnął Helmota, że taczki mają znaczenie w tym wszystkim. Że to muszę tak mieć. Okej, no i tak zostawimy. Spróbujemy jeszcze raz, tak. Ale teraz już z tymi taczkami. Zobaczymy, czy to jakąś w ogóle różnicę zrobi mi. Ale powinno. Teraz bardziej Queen z Liang gdzieś dłużej trzymali. Huo standardowo schodzi z Ragnarem i z Liu. BQ z Konstantynem mniej się trzymają. To chyba będzie przegrana. Tak mi się zdaje, bo ma 5 marszy, ja mam 3. Co z tego, że tam są 3 na dopałkach, jak on się dłużej trzyma?
Unio. A to jest raczej na pewno przegrana. Zeliang tutaj pozamiata temat. Dokładnie. No, tu więcej mu zostało tym razem, więc coś nie wyszło. Wracamy sobie, wiesz, zmienimy sobie, nie wiem, czy tutaj zmieniać na Joankę. Nie, nie będziemy zmieniać na Joankę. Ragnar wróci ze Scipio. Gdzie jest pan Scipio? Tu jest pan Scipio i tu musimy te taczki dać. Pamiętajcie, to jest tylko kanion, nie? Ja po prostu to zmieniam, ponieważ chcę zobaczyć, jak to będzie mi tutaj dobrze współgrało. I chcę wam pokazać, że jak ten dowódca potrafi robić różnicę, nie? Neski schłoda na większą w przeżywanie z Joanką, zrobią znowu większy damage, nie? No nikt tu idzie w przeżywanie. Zobaczymy, jak będzie w ogóle BQ sobie site z Liu dawał radę. Kiedy będziemy lecieć temat związany z pincerem, kiedy zrobił już ten pincer tak jak miałem zrobić. No teraz chyba lepszy początek znowu mieliśmy. Ale czy on odda? Na razie oddaje, że 3 marsze obrywają, 2 się dość mocno trzymają. Widzicie, jakie to jest RNG? Kanion. Było mi padł, tutaj Ragnar i ten padł. Tutaj BQ z Liu padł. Tutaj też BQ z Konstantynem. Ragnar się bardzo długo trzyma, powiem wam szczerze. No i teraz pierwszy raz z tych wszystkich walk na kanionie to jest najbardziej przeważający kanion, nie? W tym momencie, jak tak popatrzę, nie? Najbardziej przeważałem, jeżeli chodzi o ten, to był najbardziej przeważany kanion. Bardzo dużo mi zostało, nie? No, wszystko należy się od Artura Philipsa, taka jest prawda w tym kanionie. Jeżeli chodzi o... A co do mety kanionu w sumie, tutaj, to mi się zdaje, że możemy się na Busterze tu oprzeć, no bo Queen z tym, ma się taczki, no tak, Buster ma dobre taczki. Trajan z Shajarą, żeby jak najdłużej się utrzymać. Tutaj Scipio Ragnar, do tego bym się tak nie do końca przekonywał, no ale okej. Ragnar z Konstantynem też. Ale to są goście, którzy mają 6 mocnych marszy, nie? Więc to też trzeba wziąć pod uwagę, nie? Ja tam akurat grałem przy 6 marsz, tak żeby tylko mieć formację na nim, a reszta to tak jak ten. Ogólnie Queen jest bardzo dobrym dowódcą. Ma niezłe parowanie, może sparować dowódcami, na pewno wam go z tym jeszcze opowiem w mecie. Ja będę robił odcinek o mecie. No i Queen, naprawdę, jeżeli ktoś z was chce zainwestować w złote główki, nie stracicie, nie? Zyskacie tylko. Taka jest prawda. Jest to meta dowódca. Więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że ten długi filmik tutaj dla was to zrobiłem. Na pewno go oglądniecie do końca. Tam parę kwestii w arce, tam wiadomo, trochę powycinam, żebyście też mieli z walki, żebyście też mieli troszeczkę widoczne raporty. No i myślę, że tyle dzisiaj ode mnie, jeżeli chodzi o nowego dowódcę Open Field. Trzymajcie się, na razie, hej.